No dobra. Ej, głowa mnie boli. Masakra, co w ogóle? Przecież to jest kwestia pogody, ale no cóż, dobra. Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj, słuchajcie, przychodzę do Was z recenzją torebki, gdyż spełniłam swoje marzenia. Już od dawna, w sumie to od kilku lat, czaiłam się na torebkę Sabriny Pilewicz i skusiłam się na jedną z nich, a od razu mogę powiedzieć, że nie jest to mój pierwszy zakup, nie ostatni, gdyż planuję zakup jeszcze jednej kolejnej, tym razem w dużym formacie, taką, która pomieści laptopa, skoroszyt A4, notes i inne pierdoły, czyli taką dzienną torebkę do pracy. Natomiast jak tutaj możecie spojrzeć, teraz zdecydowałam się w pierwszej kolejności na torebkę mini, która zresztą jest mi potrzebna. Też lubię takie torebki, wiecie, które można przełożyć przez ramię. Takie wyjściowe, wieczorowe, imprezowe, też idealne na koncert. No i to jest torebka, która nazywa się Furore. I chciałabym ją dla Was zrecenzować, pokazać Wam ją z bliska, jak ona wygląda, bo być może ktoś z Was się zastanawia nad torebkami od Sabriny Pilewicz, chciałybyście poznać jakość. Ja w sumie zbyt wielu filmów na YouTubie nie widzę, które omawiają właśnie torebki od Sabriny. I mam tutaj takie jedno dosyć duże zastrzeżenie do tej torebki. I gdyby nie to, to pewnie byłaby to torebka idealna i jak sama nazwa wskazuje, robiłaby furorę, bo ona się nazywa Furore. Więc może zacznijmy od zalet, od tego, co fajne i dobre i pozytywne i to, co tak super mega zaskakuje. No to nie da się ukryć, ale jeśli chodzi o skórę, o jakość skóry, no to jest skóra premium. To wygląda naprawdę bardzo dobrze. To w ogóle i czuć, i widać, i zapach. No, działa na zmysły. Naprawdę ta torebka jest, widać, taka premium. I ta skóra jest po prostu rewelacyjna, aż chce się na to patrzeć, chce się dotykać. No i też ma swój ciężar, pomimo tego, że jest mała. Okucia też piękne, robią robotę. Tutaj te detale, które wiecie, mamy też logo Sabriny Pilewicz, ale ono jest na tyle delikatne, że nie rzuca się w oczy, ale stanowi taką kropkę nad i. No bardzo mi się to podoba. Ja akurat, słuchajcie, wybrałam sobie okucia w kolorze srebra, dlatego że srebro po prostu bardzo lubię. Złoto też jest dla mnie ok, ale więcej u mnie srebra w biżuterii, więc pomyślałam, że to się będzie fajnie tak ze sobą kompilowało. No zegarek mam tutaj akurat połączenie złota i srebra. Ja w ogóle też bardzo często wykorzystuję u siebie połączenia złota i srebra, ale w przypadku torebki pomyślałam, że lepiej jak postawię na srebro, bo to jest takie dla mnie uniwersalnie, ale macie opcję wybrania okuć pozłacanych. Więc jakość i okucia premium, wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Tutaj ta torebka to jest mini torebka, czyli tak jak wspomniałam, to jest torebka wyjściowa, wieczorowa, imprezowa i na koncerty. Tutaj tą rączkę, którą widzicie, możecie sobie odpiąć i łatwo się jej pozbyć, natomiast ja nie zamierzam, bo fajnie to wygląda, można łatwo torebkę chwycić do ręki i ją sobie przenieść albo nawet tak nosić w ten sposób, więc uważam, że to jest fajne i też robi takiego zadziora tej torebce. Myślę, że bez tej rączki to już może by tak nie wyglądała fancy, powiedzmy. I do tej torebki dokupiłam sobie specjalnie gruby pasek. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Leo, Luo czy Lea, jakoś tak. Pasek regulowany, pasek Neo. On jest regulowany? Nie. Tak? Nie. On nie jest regulowany. Regulowany. Dlaczego regulowany, jak mi się wydaje, że on nie jest regulowany? Teraz jestem zaskoczona akurat
Regulowany. Pasek skórzany z regulacją. Długość od 106 do 112 cm. Dedykowany właśnie jest do Furore. Ale zaskakuje mnie to, że on jest regulowany. Aha, że tutaj z boku ma regulację. No mój nie ma. Jak to? No mój nie ma. No nie, na zdjęciu widać, że faktycznie ma regulację, ale ten mój jakby nie ma takiej regulacji, więc to jest akurat zastanawiające. Ale jak wejdę sobie w torebkę... Wiecie, to jest zastanawiające, bo ogólnie osobno można kupić pas Neo z regulacją, a ten bez regulacji kosztuje jakby tyle samo, więc... No to tak. I mam jakby bez regulacji, więc to jest w sumie zastanawiające, aczkolwiek, no tak jak wspomniałam, ja akurat i tak bym z tej regulacji nie skorzystała, więc w sumie wszystko mi jedno, aczkolwiek zastanawiające, więc to jest takie, wiecie, nie lubię też takich niedopowiedzeń, bo znam też jakby stronę klienta, wiem, że jest bardzo dużo pytań, szczególnie jak coś jest drogie, no to fajnie jak wszystko jest naprawdę bardzo dokładnie opisane, co kupujemy, a jak wiecie, są takie niedopowiedzenia, to jest to tak, od razu wydaje się, że jest to takie niesmaczne, więc tak chyba zaczynam mieć coraz więcej zastrzeżeń i chyba jestem zaskoczona, no ale dobra. Przejdźmy może jeszcze do tego, jak ta torebka wygląda w środku, bo to też jest fajne. To też jest fajne, ale no tutaj chcę być z Wami tak zupełnie szczera, jeśli chodzi o moje odczucia. W środku to, słuchajcie, wygląda tak, no mamy tutaj jedną komorę, ciężko mi pewnie to będzie pokazać, jedną komorę wyścielaną, komora wyścielana jest podszewką, nie wiem, czy to jest, wydaje mi się, że to nie jest bawełna, ale podszewka wydaje się, że jest, powiedzmy, z takiego wodoodpornego materiału. Jest czarna, ale jest też logowana tym diamencikiem od Sabriny Pilewicz. I w środku mamy jedną taką mini kieszonkę na zamek błyskawiczny. I ta kieszonka jest w stanie pomieścić dowód osobisty czy kartę kredytową. I ta kieszonka jest również zakończona takim króciutkim paseczkiem z karabinczykiem. I do tego karabinczyka podpięłam sobie chociażby klucze od samochodu. Można sobie również tutaj podpiąć klucze od domu na przykład. I wiecie, to jest takie fajne, dodatkowe zabezpieczenie, że na pewno Wam nic nie wyleci. To się wszystko tutaj ładnie, pięknie trzyma, więc to jest fajne i to jest takie, wiecie, bardzo na plus. Zapinanie mamy na zamek błyskawiczny i są w sumie tutaj dwa zamki. Dla jednych może być to upierdliwe, no bo w sumie mała mini torebka. Tutaj ta przestrzeń, powierzchnia jest niewielka. Teoretycznie mogłoby się wydawać, że jeden zamek wystarczy, no ale to jest, wiecie, takie fanfaranfa. I być może też dzięki temu ta torebka wygląda no tak zadziornie, że tutaj mamy też te kawałki, jak to nazwać? Chwosty. Chwosty to są takie, wiecie, gdzie dużo jest takich wycinków przy karabinczykach, no ale uznajmy, że są to chwosty. Bo to się tak chyba profesjonalnie nazywa, no to przez to, że mamy ich tutaj więcej, one sobie tak wystają, no to ta torebka też, no wiecie, no coś się tutaj dzieje i jest tak ciekawie. Więc no dwa zamki, dla jednych pewnie coś takiego fajnego, wow, coś innego, a dla niektórych pewnie utrudnienie. No i oprócz tego, że mamy tutaj zamknięcie właśnie na te zamki błyskawiczne, no to oprócz tego mamy tutaj jeszcze takie zakładki, w które wszyte są magnesiki. Natomiast nie wiem, czy to jest kwestia samych magnesów, czy kwestia tego, że one są wszyte w skórę i ta skóra trochę zmniejsza moc tych magnesów, ale to zamknięcie jest takie, wiecie, na słowo honoru. To nie jest jakieś takie mega super zamknięcie, bo jakby łatwo jest to podważyć po prostu palcem i to ucieka.
Więc to nie jest tak, że to się zamyka samo, przyciąga i jest takim zatrzaskiem, tylko no to jest takie, wiecie, na słowo honoru. No gdyby nie te zamki błyskawiczne, no to można by było uznać, że to nie jest żadne zamknięcie. Więc wiecie, to jest znowu takie fanfaranfa. Niemniej, no coś innego, no inna torebka niż zwykle. I teraz tak, i to powiedzmy to, co tutaj powiedziałam, jest fajne, no piękna skóra, wygląda to premium i tak dalej. I ogólnie ta torebka, założę ją teraz na siebie, pokażę Wam, jak to wygląda na sylwetce, bo uważam, że wygląda ona naprawdę bardzo fajnie. Fajnie się układa do sylwetki. Jest taka, wiecie, niewyczuwalna, ale jest taka, powiedzmy, zadziorna i robi taką fajną stylizację. I uważam, że akurat ta torebka pasuje do sportowych i casualowych stylizacji. No torebka, gdzie wrzucicie telefon, klucz, powiedzmy dowód osobisty, kartę kredytową, może jakiegoś Mentosa i w drogę. Klucz od samochodu i koniec. Chociaż nawet nie wiem, czy tyle bym pomieściła, bo no torebka jest mini. Już tutaj okularów nie wsadzicie, jakichś dodatkowych rzeczy, więc no tak niekoniecznie. Telefon, karta kredytowa, mały kluczyk od samochodu i w sumie to tyle. Nie wiem, czy pomieścicie klucze w sumie od domu. Jak macie duży, gruby pęk i do tego jeszcze coś jeszcze przewieszone do tych kluczy, to może być problem, więc mały kluczyk się zmieści. Nie ma żadnej kieszonki z zewnątrz, więc macie tylko jakby komorę w środku. Żadnych dodatkowych kieszonek z zewnątrz nie ma. Dla jednych ok, dla niektórych może być minus. W sumie ja bym sobie życzyła, żeby była tutaj jedna dodatkowa jakby kieszonka z tyłu, żeby ona była niewidoczna, bo ten przód, to, że tutaj nic się nie dzieje, jest gładko, no to mi się to podoba. Ale z tyłu na przykład fajna by była kieszonka na telefon. A już Wam mówię dlaczego. Bo teraz właśnie przejdziemy do tego, co mi się nie podoba. A mianowicie, że już ją teraz sobie ściągnę. Nie wiem, czy wiecie, ale uważam, że wyznacznikiem dobrej mini torebki jest iPhone Pro Max. Jeśli iPhone Pro Max mieści się do torebki, to zarąbiście. Jeśli iPhone Pro Max się nie mieści do torebki, to nie nazwałabym tego torebką. To można nazwać, że jest to portmonetka na Mentosy. Serio. I jak wygląda sytuacja z tą torebką, no to może najlepiej jak Wam pokażę. Mam tutaj iPhone'a Pro Max. iPhone Pro Max to jest ten właśnie z większym wyświetlaczem, dość duży smartfon. Niektórzy lubią duże smartfony, niektórzy wolą mniejsze. I kwestia jest tego typu, że ten smartfon trochę wystaje i można by powiedzieć, no, że ten smartfon się nie mieści. Jak zamkniecie, ale na siłę. Więc tak spróbuję to. No właśnie. Jeszcze tak próbuję ten iPhone pod kątem umieścić. I to wygląda tak. To zamkniecie, ale to jest tak, wiecie, na ścisk. I w tym momencie, jak chcecie zamknąć te zakładki na magnes, no to się nie da. No może w ten sposób też nie. Wszystko odstaje. I teoretycznie, no nie jestem pewna, czy to tak powinno wyglądać i czy taki był zamysł, ale to już tak, wiecie, no to jest na siłę. A jak nie daj Boże jeszcze wrzucicie tam dodatkowe rzeczy, upychając ten telefon tam w środku, no to jest tak wszystko na słowo honoru i średnio to wygląda. Ja akurat lubię duże telefony, lubię duże smartfony i akurat może z iPhone'a to tak mało korzystam, bo ja to tak średnio jestem przekonana do iPhone'ów, przynajmniej jeszcze po roku użytkowania albo nawet więcej, dłużej. Ale mam też Xiaomi Lite 11, o ile dobrze pamiętam. No i to jest też smartfon w sumie tej samej wielkości, a na pewno wysokości. Wysokości na pewno, ale jest węższy. No i jest jakby ta sama sytuacja, że on mi tak trochę wystaje.
I tak brakuje, powiem Wam, nawet pół centymetra, chociaż te pół centymetra, ale tak centymetr to już by było super bezpiecznie, że na pewno wszystko by się tutaj pomieściło. I tak zaskoczona jestem tym faktem, bo to jest torebka za niemałe pieniądze, torebka premium i tak brakuje mi takiego przemyślenia, że why? Dlaczego? Dlaczego nikt o tym nie pomyślał, żeby pomieścić tutaj smartfon z dużym wyświetlaczem albo sprawdzić, czy zmieści się iPhone Pro Max? Wiecie, o co mi chodzi? Natomiast jeśli jesteście zwolennikami małych telefonów, małych smartfonów i nie lubicie iPhone'a Pro Max, no to torebka jak znalazł, to będzie ok, to wtedy będzie super, wszystko się pomieści. Natomiast jeśli planujecie zakup takiej torebki, a macie duży telefon, no to od razu zwracam Wam uwagę, że być może to nie jest dobry wybór, tak do końca. Ta torebka bardzo mi się podoba i ja jakoś ją tam ogarnę, chociaż pewnie jeszcze sobie przemyślę ten temat. Niemniej jest to dość mocno rozczarowujące i jestem absolutnie totalnie zaskoczona, bo kupując tą torebkę byłam przekonana, że mój telefon się tutaj zmieści. Serio. Szkoda, bo sama torebka w sobie robi naprawdę fajne wrażenie i no fajna jest. Niemniej podejmę próbę i tak pewnie zakupuję jeszcze innej, bo te pozostałe torebki od Sabriny no bardzo mi się podobają, bardzo. Natomiast no dajcie mi znać, co Wy sądzicie, czy może macie tą torebkę, czy z niej korzystacie i jak się Wam ją użytkuje, więc piszcie na dole w komentarzu, ja też sama chętnie poczytam opinie innych. Fajny zamysł i fason, wszystko pięknie wygląda, tak premium, natomiast no to jakby takie małe niedociągnięcie, że w ogóle takie aż niepojęte, że jak to, wiecie o co chodzi. Gdyby nie to, to ta torebka naprawdę robiłaby furorę. Ja torebek w swoim asortymencie mam niewiele. W sumie też mam jedną torebkę od marki DAC, którą noszę już ponad rok, 1,5 roku, a może i nawet 2 lata, nie wiem, bo ten czas ostatnio tak mi leci, że już nawet tak nie zwracam uwagi i nie liczę, ale jestem bardzo oszczędna, jeśli chodzi o torebki i u mnie widać taki naprawdę pełen minimalizm. Jeśli jest torebka, która nie do końca mi odpowiada, to się jej pozbywam, w sensie wydaję ją dalej albo ją sprzedaję i tak dalej. No moich torebek już nie ma, bo wiecie, że kiedyś je produkowałam i chętnie bym do tego wróciła, ale może to jeszcze nie teraz, nie ten czas, może kiedyś do tego wrócę, ale no gdzieś tam z tyłu głowy to u mnie siedzi, że bardzo bym chciała. Niemniej korzystam z innych, doświadczam, użytkuję, sprawdzam, testuję, no więc dzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami. Tak, swoje marzenia w ogóle ostatnio spełniam ochoczo, więc o to w życiu chodzi, żeby z życia korzystać, więc ostatnio stawiam bardziej na jakość właśnie takich gadżetów i akcesorów, buty również, torebki również, więc uważam, że tutaj minimalizm w tym zakresie jest, znaczy ja bardzo lubię, więc każdy wybiera tak jak uważa.